Dynamic Data Masking ogranicza dostęp do wrażliwych danych poprzez dynamiczne, czyli w momencie odczytu, a nie zapisu danych, maskowanie danych, czyli przekształcanie do postaci nieczytelnej poprzez ukrywanie części bądź fragmentów tego tekstu, który chcemy zabezpieczyć. Tekstu, wartości liczbowych, dat. Dynamic Data Masking włączamy na poziomie kolumny, jak widać już w poleceniu Create Table. Możemy jednak włączyć to maskowanie również podczas edycji tabeli w ramach polecenia Alter Table. Nie jest to więc dodatkowe uprawnienie, ale mechanizm, funkcjonalność SQL Server, które jest zresztą dostępne od wersji 2016. W ten sposób bez modyfikacji zapytań wykonywanych przez aplikację, a także zmian danych zapisanych w tabeli, możemy zabezpieczyć dane, które są wyświetlane w aplikacji. Musimy jedynie niejako administracyjnie zmienić definicję tabeli, dodać tę opcję do struktury tabeli, nie zmieniając samego modelu, samego schematu danych, ani danych oczywiście zapisanych w tej tabeli. Możemy korzystać z jednej z kilku funkcji maskujących, jak widać funkcja częściowa, funkcja default, która działa zależnie od typu danych, funkcja wyspecjalizowana w zabezpieczaniu adresów mailowych. Do opisu szczegółów tego mechanizmu odsyłam chociażby do szkolenia Administracja SQL Server. Tam w ramach modułu związanego z bezpieczeństwem jest on szczegółowo opisany obok innych mechanizmów podnoszących bezpieczeństwo. Tutaj chciałbym krótko wprowadzić do tego mechanizmu, aby pokazać usprawnienie w zarządzaniu tym, kto może, a kto nie może zobaczyć tych zabezpieczonych danych, a właściwie uprawnieniem, które mówi, kto może odczytać dane niezamaskowane. Na początek tworzę tabelę Users, utworzę też tabelę Employees. Dwie tabele, pierwsza zawierająca jakieś dane osobowe, w tej drugiej dane pracowników, ich login, identyfikator, a także stawka. Tutaj zastosowałem wszędzie funkcję default. Wprowadzam jakieś testowe dane na podstawie zawartości AdventureWorks do jednej i drugiej tabeli. Tworzę dwóch użytkowników, którzy nie mają przypisanych żadnych loginów, i nadaję im uprawnienia w ramach tej bazy danych, bazy AdventureWorks, do tabeli Users i Employees. I jeden i drugi user mogą odczytywać te tabele. A teraz sprawdzamy, co widzą w tych tabelach, czyli przełączam kontekst wykonania na RICa, na użytkownika RIC i sprawdzam, jak wygląda zawartość tej pierwszej i tej drugiej tabeli. Jak widać, te kolumny, dla których włączyłem ten mechanizm, odpowiednio tutaj funkcja częściowa, tutaj adres mailowy, te dane zostały zanonimizowane, jak gdyby. Gdybyśmy spojrzeli na tą poniższą tabelę, to tutaj nazwa stanowiska, identyfikator, stawka również są, w zależności od typu danych, w inny sposób zamaskowane, pomimo że mają uprawnienia do odczytu. A teraz sprawdźmy, jak to wygląda dla Cliffa. Dokładnie tak samo, bo jeden i drugi dostał uprawnienie Select. A teraz posłużymy się uprawnieniem Unmask, czyli nadaje użytkownikowi Cliff uprawnienie Unmask. Do tego momentu włącznie to wszystko zadziała w SQL Server 2016, 17, 19, zaczynając od 16, dlatego że to tam mechanizm Dynamic Data Masking został udostępniony. I teraz, skoro ten użytkownik ma takie uprawnienie, to w tych poprzednich wszystkich SQL-ach, które wymieniłem, te dane stają się dla niego czytelne. Czyli wywołując tą instrukcję, wskazując, że to uprawnienie jest przypisane do tego użytkownika, nie musiałem nawet podawać nazwy tabeli. Co oznaczało, że to uprawnienie jest wykonywane, to uprawnienie jest nadawane na poziomie bazy danych. Do wszystkich tabel. I do tej pierwszej, i do drugiej, do wszystkich kolumn od razu. Czyli tak bardzo globalnie. I teraz nowość w SQL 2022 polega na tą większą granularnością, poziomem szczegółowości. Możemy tutaj przełączyć na użytkownika tego drugiego, RIC, nadać mu uprawnienie RICowi tylko do tabeli Users. Unmask Users. I w ten sposób zobaczy tabelę Users, wszystkie kolumny, bo ja zrobiłem to na poziomie tabeli, ale już tabela Employees cały czas, te trzy kolumny pozostały zabezpieczone dla tego użytkownika. Mogę więc wybrać jedną z tych kolumn. Login ID wydaje się najmniej wrażliwymi danymi i decyduję o odbezpieczeniu dla RICa kolumny Login ID.
No i w ten sposób faktycznie nazwa loginu jest widoczna. Pozostałe dwie kolumny cały czas zabezpieczone. Dane są zamaskowane. No to spróbujmy trzecie podejście, trzeci poziom szczegółowości, czyli poziom schematu. Na całym schemacie jedna i druga tabela należy do DBO, a więc w tym momencie Rick może odczytać jakby jedną i drugą tabelę, bo tą pierwszą user ze względu na to, że nadają uprawnienia na poziomie tabeli, a teraz w ogóle na poziomie schematu. Oczywiście możemy to wycofać. Grant służy do nadania uprawnień, a ja za pomocą revoke mogę wycofać uprawnienie unmask na schemacie, czyli pozostanie na tabeli users i na tych wybranych kolumnach w employees. Czyli faktycznie ma uprawnienie na users, dlatego tą może czytać, ale te dwie kolumny może też czytać login ID, bo tutaj też nadawałem uprawnienie unmask dla tej kolumny, to pozostało, ale te kolumny są zabezpieczone. No teraz wycofajmy zabezpieczenie, wycofajmy unmask na tabeli users, czyli chcę, żeby wszystkie kolumny stały się znowu, wszystkie zabezpieczone dynamic data maskingiem, żeby były znowu nieczytelne dla niego i tak się stało. Imię, nazwisko, phone number, adres mailowy. A teraz ostatnie uprawnienie, które wcześniej nadawałem, wycofam, czyli na poziomie kolumny login ID. Wycofuję uprawnienie unmask, pamiętajmy, czyli to jest uprawnienie do odbezpieczania danych. Wycofuję je i w tym momencie tabela employees jest zabezpieczona w zakresie tych trzech kolumn. Jedną z nowości w zakresie bezpieczeństwa w SQL Server 2022 jest wprowadzenie bardziej szczegółowego, granularnego uprawnienia unmask. Pozwala wyłączyć maskowanie nie tylko na poziomie bazy danych, jak to było możliwe wcześniej, we wcześniejszych wersjach SQL Server, ale także na poziomie schematu, tabeli czy kolumny. Możemy więc sterować, w których tabelach użytkownik ma widzieć zamaskowane dane, a w których mają być czytelne. W tym odcinku rozpocząłem część demonstracji poświęconą uprawnieniom w zakresie zabezpieczania danych. W kolejnych częściach pokażę niezwykle ciekawy mechanizm Ledger Tables, czyli mechanizm również związany z bezpieczeństwem, security. Chcesz być na bieżąco? Włącz subskrypcję kanału. Do zobaczenia.